Na horyzoncie wielkimi krokami zbliża się premiera drugiego sezonu bardzo dobrze przyjętego serialu Fallout. Jest to więc idealny moment, by przybliżyć Wam historię tej serii oraz to, jak wprowadziła elementy, które dziś są obecnie niemal w każdej grze. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. W latach 80. i 90. założona przez Briana Fargo firma Interplay Entertainment w błyskawicznym tempie rozpychała się na rynku gier na PC-ty. W 1988 roku wydają oni grę Wastelands. Była to niezbyt rozbudowana gra, w której przemierzaliśmy Stany Zjednoczone, na które spadły bomby atomowe. Produkcja została wydana przez Electronic Arts i sprzedała się w około 250 000 kopii. Gra z czasem stała się oczkiem w głowie Briana Fargo. Jednak z racji, że prawa do marki należały do EA, nie mogą zrobić pełnoprawnego sequela. Po premierze Wastelands firma wróciła do czegoś bardziej sprawdzonego i popularnego, czyli gier w settingu fantasy. Firma miała jednak bardzo ciekawy model, że każdy z pracowników mógł sobie dowoli prototypować potencjalnie nowe gry, jeśli nie przeszkadzało to w realizacji już zaczętych projektów będących w zaawansowanej fazie. Taką praktykę zastosował Tim Kaine, który zaczął tworzyć pierwszy prototyp tego, co później zostanie nazwane Falloutem. Z czasem, gdy prototyp nabierał kształtów, Tim zaczął pokazywać po godzinach efekty swojej pracy kolegom, a nawet samemu Brianowi Fargo. Ten początkowo był sceptycznie nastawiony do projektu, jednak Timowi udało się skrzyknąć paru kolegów i stopniowo projekt zaczął się powiększać do tego stopnia, że wewnątrz Interplay wydzielono nowe studio zależne o nazwie Black Isle Studios. Główną inspiracją miał być film Mad Max z 1979 roku, głównie przez motyw przemierzania pustkowi. Później pokłosiem inspiracji tym filmem było dodawanie w każdej kolejnej grze psiego towarzysza, który mógł z nami podróżować, ale nie uprzedzajmy faktów. Na kolejnych etapach projektowania zainspirowano się także grą EA Crusader No Remorse, a dokładniej perspektywą, jaka ta gra przedstawiała. I to właśnie w takim oto rzucie izometrycznym gra miała być widziana przez gracza w finalnej wersji. Dodatkowo twórcy zagrywali się wtedy w UFO Enemy Unknown, protoplasty późniejszego XCOMa. Z tego projektu zainspirowano się turowym systemem walki, a fabuła miała opowiadać o inwazji obcych na Ziemię. Ludzkość miała posiadać pod swoją kontrolą ostatnią niezdobytą twierdzę, którą jako gracz mieliśmy bronić jako ostatni schron naszego gatunku. Pomysł jednak szybko przeistoczył się w krypty, które miały być rozsiane w kilku miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych, a UFO zostało zastąpione alternatywną wersją historii, w której po zakończeniu wojny między USA i Chinami na cały świat spadły bomby atomowe i tym samym powierzchnia stała się niezdatna do życia. Jednak na tym etapie dalej panował pewnego rodzaju sceptycyzm. Gra miała być bardzo ponura i to jeszcze w perspektywie świata, na który spadły bomby atomowe. Tutaj twórcy w ramach złagodzenia tego negatywnego wydźwięku postanowili wzbogacić rozgrywkę masą czarnego humoru i licznymi nawiązaniami do popkultury i otaczającego nas świata. W ten sposób powstała chociażby najbardziej znana korporacja z uniwersum, czyli Nuka-Cola, której założyciel wewnątrz tego świata jest miksem imienia i nazwiska założyciela Pepsi oraz założyciela Coca-Coli. Projekt bardzo szybko zaczął stawać się pewnego rodzaju satyrą na kapitalizm oraz przede wszystkim nadmierny konsumpcjonizm. Do tego stopnia, że środkiem płatniczym w tym postnuklearnym świecie miały być kapsle od butelek wspomnianej Nuka-Coli. Grę początkowo nazwano Vault 13. Jednak marketingowcom długo ona nie leżała, więc zdecydowano zmienić ją na Fallout, a Post-Nuclear Role Playing Game. Wyraz Fallout w języku angielskim oznacza albo radioaktywny opad, albo niekorzystny skutek uboczny lub konsekwencja jakiegoś zdarzenia. To dwuznaczne słowo pasowało więc idealnie. Projekt cały czas miał podgórkę i była to nieustanna walka o to, ile czarnego humoru i innych kontrowersyjnych elementów, jak na przykład możliwość strzelania do dzieci, będzie znajdować się w finalnej wersji gry. Oczywiście wspomniane strzelanie byłoby surowo karane w świecie gry, no ale dalej wzbudzało to ogromne kontrowersje. Po drodze w ręce Interplay wpadły zestawy RPG-owych zasad, które miały być wykorzystane w Falloutie. Tutaj jednak z racji, że twórcy chcieli pozostawić w rękach graczy dowolność i możliwość, czy chcą strzelać do tych dzieci, czy nie chcą, firma udostępniająca prawa do tych wspomnianych RPG-owych systemów wycofała się ze współpracy. Było to kilka tygodni przed oficjalną premierą, więc na ostatni gwizdek Interplay musiało opracować swój własny system RPG. To mniej więcej w tym czasie powstał pomysł na 6 statystyk, które definiują naszego bohatera. Były to takie atrybuty jak siła, percepcja, wytrzymałość, charyzma, inteligencja, zwinność i szczęście. W
których pierwsze litery z angielskich nazw ułożone w odpowiedniej kolejności tworzyły słowo Special. Brian Fargo na tym etapie prac był już mocno zaangażowany w projekt, który zaczął mu przypominać jego własne Wastelands, które wydał przed laty. Tworząc falloutowy system RPG jednak cały czas mu czegoś brakowało. Wpadł więc za pomysł, aby stworzyć tak zwane perki, które byłyby dodatkowymi profitami wybieranymi przez gracza co kilka poziomów, aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą postać. Legenda głosi, że Fargo zaprojektował ich opisy w jeden dzień. Tak, te wszystkie perki, które mamy dzisiaj w praktycznie każdym komputerowym RPG i innych gatunkach gier, w których występuje jakikolwiek rozwój postaci, początki mają właśnie w Falloutie. Mniej więcej na tym etapie stworzono również maskotkę serii, czyli Vault Boya, który służył m.in. jako humorystycznie przedstawienie perków, a w późniejszych odsłonach pojawiał się często w spotach reklamowych, które stylem były mocno inspirowane starymi animacjami z lat 20. Ostatnią prostą była animacja głównej postaci. Te zabawne z dzisiejszej perspektywy gadające głowy były animowane przez kilka długich tygodni. Początkowo każda postać miała posiadać takie prerenderowane przerywniki dialogowe, jednak przedsięwzięcie było zbyt ambitne, a terminy goniły, przez co jedynie niewielka ilość postaci otrzymała te gadające głowy. Premiera gry nastąpiła jesienią 1997 roku i zebrała bardzo pozytywne recenzje. Gracze chwalili to, że każda decyzja miała kilka możliwych wariantów i twórcy byli przygotowani niemal na wszystko. Jeśli zdecydowaliśmy się zabić jakąś postać, ta nie pojawiła się nigdy więcej, a okoliczne wioski usłyszały o tym incydencie, który będzie się za nami ciągnął. Podobnie sprawa miała się z rozmowami. Wiele walk jesteśmy w stanie przegadać i w ogóle nie sięgać po broń. Ba, nawet finałowego bossa mogliśmy dosłownie zagadać na śmierć. Według szacunków Fallout 1 sprzedał się w około 150 000 kopii. Co, biorąc pod uwagę niszowy setting oraz to, że była to nowa IP, był to akceptowalny wynik. Jednak druga część miała już bardzo ambitne zadanie, aby przebić sprzedażą poprzedniczkę. Prace nad Falloutem 2 rozpoczęły się zaraz po premierze jedynki. Gra bazowała na silniku i mechanice pierwszej części, ale znacząco ulepszyła interfejs użytkownika. Fabularnie rozgrywa się kilkadziesiąt lat później z graczem wcielającym się w potomka bohatera pierwszej części. Fabuła jest znacznie bardziej rozbudowana i obejmuje większy obszar, skupiając się na ratowaniu swojej wioski przed zniszczeniem poprzez odnalezienie Geck, jeśli dobrze to wymawiam. Jest to urządzenie do terraformowania, które ma na celu ułatwienie zagospodarowania pustkowi i przewrócenia ich do stanu zdatnego do życia po globalnej zagładzie nuklearnej. Gracz jako wybraniec wyrusza na poszukiwanie tego narzędzia, które jest kluczowe dla przyszłości świata. O ile w nawiązaniach do popkultury i ilością czarnego humoru, jedynka była tutaj dosyć nieśmiała, tak dwójka wjechała z tymi tematami na pełne i dalej sobie dokończcie. W dodatku Fallout 2 zawiera znacznie więcej zadań pobocznych, rozbudowany system frakcji, więcej umiejętności i wyposażenia, co zwiększa różnorodność buildów i długość gry. Jest silnie osadzony w świecie Fallouta 1 i zawiera wiele odniesień do wydarzeń i miejsc z pierwszej części, choć nie jest to gra wymagająca do zrozumienia sequelu. W trakcie prac nad Falloutem 2 Interplay niestety zaczęło mieć problemy finansowe. Co za tym idzie, na Black Isle Studios zaczęła być wywierana bardzo duża presja i napięty 9-miesięczny crunch. Sytuacja kryzysowa doprowadziła do licznych cięć w funkcjach i mechanikach. Przez tak ostry crunch kluczowi twórcy, jak wspomniany na początku Tim Kaine, opuścili projekt z powodu napiętego terminu i presji ze strony kierownictwa. Gra ukazała się na półkach sklepowych w 1998 roku, uzyskała bardzo pozytywne recenzje zarówno od recenzentów, jak i od graczy. Do dzisiaj ta odsłona ma wielu fanów i uważana jest za najlepszą i najbardziej kultową. Jednak Fallout 2 miał jedną zasadniczą wadę. Był klapą finansową. Gra według szacunków Interplay sprzedała się w marnych 130 000 kopii, co było znacznie poniżej tego, co uzyskała pierwsza odsłona. I o ile wtedy wybaczono średni wynik jedynce, bo jak wspomniałem wcześniej, było to nowa IP, które musiało dopiero zdobyć dla siebie rynek, tak porażka dwójki sprawiła, że gra stała się marką drugiej kategorii. W tym samym roku co dwójka premiera miał również pierwszy Baldur's Gate, który sprzedał się na poziomie około 500 000 kopii. A z czasem do 2003 roku było to już ponad 2 miliony sprzedanych Baldurów na całym świecie. Mając takie liczby, nie dziwi więc, że Interplay wolało skupić się na bardziej dochodowych grach w settingu fantasy. Nie oznaczało to jednak, że serią nic się nie działo, bowiem w 2001 roku doczekaliśmy się spin-offu pod tytułem Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Za tę odsłonę odpowiadało studio Microforte i bliżej tej grze do strategii niż RPG. Główne różnice między Fallout Tactics a Fallout 2 to nacisk na taktyczną walkę i strategię. W porównaniu do rozbudowanego RPG z otwartym światem i naciskiem na fabułę w Fallout 2,
jest to trochę inna struktura rozgrywki. Fallout Tactics skupia się na walce w czasie rzeczywistym z opcją pauzy, podczas gdy Fallout 2 to klasyczne RPG turowe, a do tego Tactics posiada odrębny, choć niekanoniczny świat w uniwersum Fallouta. Kierujemy tutaj grupą żołnierzy Bractwa Stali, frakcji znanej z poprzednich odsłon serii. Akcja rozgrywa się po wschodniej stronie USA, a gracz wcielając się w rekruta trafia do Chicago, gdzie staje się członkiem technologicznie zaawansowanego bractwa, próbując je odtworzyć. Nie był to na pewno tytuł, na który fani cyklu czekali, niemniej Microforte odrobiło pracę domową i dostarczyło solidny spin-off, który do dzisiaj cieszy się dosyć dużą popularnością i sentymentem wśród wieloletnich fanów. Szacuje się, że do 2008 roku sprzedało się ponad 300 000 kopii tejże gry. W międzyczasie wewnątrz Black Isles panuje niemały bałagan. W tym czasie pracowano nad 2 projektami, jednym z nich był skasowany Baldur's Gate 3, a drugim, również później skasowany, Fallout 3 Van Buren. Tutaj na marginesie przypomnę, że o historii serii Baldur's Gate znajdziecie już film na kanale, który polecam Wam obejrzeć, by mieć pełny wgląd w to, co się działo wtedy wewnątrz Interplay, ponieważ obie te serie bardzo się ze sobą przeplatały. Co do Van Burena, to początkowo miał być robiony w podobnym stylu co poprzednie odsłony. Tym razem historia miała skupiać się na uciekinierze ściganym przez robotycznych strażników, którego szalony naukowiec Victor Presper chciał wykorzystać do przyniesienia śmiertelnego wirusa. W grze miały się pojawić również nowe frakcje jak Legion Cezara, kierowany przez samozwańczego Wataszkę, który starał się odzorować swoje własne Imperium Rzymskie na zgliszczach powojennych Stanów Zjednoczonych. W tamtym czasie Interplay mylnie zakładało, że era PC-ów się kończy i trzeba wydawać gry tylko na konsolę. Przez to wszystko projekt Van Buren został skasowany. Black Isle zajęło się produkcją spin-offu serii Baldur's Gate o podtytule Dark Alliance, a firma matka, czyli Interplay, wypuściła najgorszego Fallouta w historii, zanim nie wyszedł Fallout 76. Tym potworkiem był Fallout Brotherhood of Steel, który miał być debiutem serii na konsolę PlayStation 2 i Xboxa. Było to bardzo ryzykowne posunięcie, ponieważ marka była całkowicie nieznana graczom konsolowym, zaś ci PC-towi zostali całkowicie olani. Gra swoją formułą bardziej przypominała hack and slasha niż RPGa. W poprzednich odsłonach mogliśmy wybierać między pięściami a siłą retoryki w celu uniknięcia rozlewu krwi. Tak konsolowy spin-off serii był po prostu czystą rozwałką. Na Metacritics gracze ocenili ją jako 4 na 10, zarzucono jej m.in. brak spójności fabularnej, powtarzalność rozgrywki, monotonną grafikę oraz ograniczone możliwości rozwoju postaci w porównaniu do innych odsłon serii. Była to ostatnia część robiona przez Interplay, mniej więcej w latach 2003-2004. Studio miało ogromne problemy finansowe. Nie będę się tutaj nad tym rozdrabniał, szczegółowo opisałem to w historii serii Baldur's Gate na kanale, więc odsyłam tam. Tutaj w skrócie dla kontekstu, Interplay wykupiła francuska firma Titus, po czym sama zbankrutowała, zostawiając Interplay z jeszcze większymi długami. Próbując jakkolwiek spłacić należności, zdecydowano się sprzedać prawa do marki firmie Bethesda Softworks. Jednak tę historię przybliżymy Wam na dniach w kolejnym filmie. Jeśli dotarłeś do końca, bardzo Ci dziękuję za uwagę i zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba na kanale dla lepszego pozycjonowania tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, od której części zaczęła się Wasza przygoda z tym uniwersum i którą część najbardziej cenicie. A jeśli chcecie po taniości nadrobić któregokolwiek z Falloutów, zerknijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie obecnie te gry są bardzo fajnie przecenione. Link zostawiam Wam w opisie. My się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!